Cześć, z tej strony Jarpen, witam Cię w kolejnym odcinku z cyklu Dwarven Bike. Dziś nie będziemy jeździć, lecz odcinek ten poświęcony jest bardzo ważnej części ekwipunku rowerowego, mianowicie bidonowi. Każdy porządny krasnolud, udając się na wyprawę, powinien mieć przy sobie bidon, bukłak lub inny pojemnik na życiodajne płyny, m.in. tak spirytus krasnoludzki, miód pitny, no i dla słabszych elfów ewentualnie wodę. No i ten bidon, jak już wspomniałem, jest niezwykle ważny. Bidon może kosztować od kilku miedzianych monet i najczęściej jest on zbudowany z bardzo słabej jakości plastiku, który może być nawet z czasem dosyć szkodliwy. Natomiast droższe wymagają nieco głębszego zajrzenia do trzosika i wyciągnięcia kilku złotych monet. Tak się akurat składa, że nadchodzi wiosna, w związku z tym rozpoczyna się kolejny sezon rowerowy i wypadałoby po 2 latach używania wymienić mój bidon na nowy. No to pójdziemy teraz do Transy, to jest taki sklep z ekwipunkiem wszelakim, no i zobaczymy, co będziemy mogli kupić. No to chodźmy. Chyba trochę mały wybór, idziemy do drugiego sklepu. Chciałem Camelbacka kupić, ale widzę, że są tylko wersje chłodzące, nie ma tradycyjnego bidonu. Idziemy do drugiego sklepu. Ceny, które widzicie, są podane we frankach szwajcarskich. Rozpiętość cenowa jest dosyć duża. Na dole jest jeszcze jedna półka z bidonami takimi bardziej tradycyjnymi, gdzie ceny są troszeczkę niższe. Udało mi się znaleźć tradycyjny bidon Camelbacka, jednakże stwierdziłem, że dorzucę te kilka franków i kupię wersję z dodatkową izolacją, by móc w bardzo gorące dni w lecie przechować dłużej chłodne napoje. Całkiem z prawej strony widzicie bidony za prawie 30 franków. Jest to produkt szwajcarski, ale niekoniecznie oznacza on najwyższą jakość. Czy zakup okazał się udany, to się jeszcze okaże. Za chwilkę zobaczycie test, jak to wygląda w porównaniu ze starym bidonem. A póki co trzeba to jakoś uczcić. Idziemy do kina na film pod tytułem Logan. Cześć, witam Was w drugiej części polowania na bidon. Mała dygresja, film pod tytułem Logan świetny, polecam nie tylko fanom uniwersum Marvela. A wracając do tematu, mała niespodzianka, udało mi się zebrać 4 bidony do zrecenzowania, porównania, no i spróbujemy wybrać najlepszy z nich. Patrząc od Waszej lewej, mamy tutaj do dyspozycji bidon Powerade'a. Jest to bidon, który kosztował 0, był darmowy, o tym za chwilę. Bidon marki Tomus, nie wiadomo kto tak naprawdę wyprodukował, ale jest to bidon marki Tomus, dostałem gratis przy zakupie roweru, natomiast nowy kosztuje 10 franków. Później mamy bidon Elite Hygiene, Elite Speed Drink, który kosztował 9 euro, więc tutaj ceny są zbliżone, ale ten bidon jest 480-500 ml, natomiast ten jest 750, ten również 3/4 litra. No i na koniec bidon Camelbacka model Podium Big Chill, również 0,75 litra, z dodatkową wkładką, która umożliwia dłuższe przechowywanie schłodzonego płynu. I teraz co mogę powiedzieć o tych bidonach? Pierwszy z nich Powerade 0,75 litra. Za darmo, wyprodukowany przez Coca-Cola Company. Wygrałem 2 sztuki w dosyć prostym konkursie Powerade'a. No i niestety okazało się, że jego jakość jest taka dosyć średnia.
Szczególnie mam tutaj na myśli ten element, czyli tą zakrętkę, która po pewnym czasie najzwyczajniej w świecie w kilku miejscach popękała. Ten plastik tutaj jest bardzo sztywny, bardzo twardy, no i nie wytrzymał on trudów używania na rowerze. Dodatkowo ustnik miał tendencję do wychodzenia, wyrywania, no i tak jak mówię, ten plastik tutaj jest taki sobie. Co jest również ważne, tutaj cyferka 2 w trójkącie jest to oznaczenie materiału HDPS, którego został wyprodukowany. Jest to jeden z dwóch najbezpieczniejszych materiałów używanych do produkcji plastiku z przeznaczeniem na żywność. W związku z tym, no tutaj akurat nie mam zastrzeżeń. Kolejny bidon marki Thomas, używany przez 2 lata, dosyć intensywnie, zresztą widać, że już taki fajny nie jest. Cyferka 4, co oznacza również dosyć dobrej jakości plastik, ale jednak troszeczkę gorszy od cyferki 2 i cyferki 5, które mamy w tych bidonach. Z tego co wiem, przy wysokich temperaturach, na przykład gorącej herbacie, już to niekoniecznie musiały być takie bezpieczne. Bardzo fajny bidon, przez 2 lata służył mi bardzo dobrze i nie mogę naprawdę złego słowa o nim powiedzieć. No natomiast wiadomo, tutaj jest, tak jak w standardowych bidonach, tu i tu, mamy ten tradycyjny plastikowy ustnik, który no podczas jazdy trzeba otwierać zębami albo ręką, no i jest to takie niezbyt wygodne. No i oczywiście jeżeli mamy troszeczkę bardziej ostre zęby, no to prędzej czy później ten plastik tutaj dookoła się wyrobi i ten bidon zacznie przeciekać, szczególnie jeżeli będzie napełniony. A wiadomo, nic tak nie wkurza jak przeciekający bidon w momencie, kiedy nasz drogocenny płyn, krasnoludzki spirytus przecieka, leje się po grzywie naszego wierzchowca, no i tego byśmy nie chcieli. Bidon trzeci, marki Elite, bardzo znana marka, który kupiłem we Francji, w ogóle śmieszna sprawa. Byłem we Francji i chciałem sobie kupić jakąś pamiątkę z Francji związaną z Tour de France. No oczywiście w żadnym ze sklepów rowerowych nie mieli absolutnie nic, co byłoby związane z Tour de France. Natomiast no, chciałem mieć jakąś pamiątkę, kupiłem bidon, który jest w produkcji włoskiej. No i tutaj mamy 7. Aha. Tu mamy 7, co oznacza inne materiały, inne plastiki. Czyli tak naprawdę tak do końca nie wiemy, co to jest za plastik i czy on faktycznie ma przeznaczenie do żywności. A na internecie możecie sobie znaleźć te oznaczenie i może się okazać, że to będzie jakiś materiał, który nie będzie bezpieczny. Więc jest to na pewno bardzo duży minus. Kolejna sprawa, na początku było całkiem fajnie, potem się okazało po kilku tygodniach, że ten bidon też zaczyna przeciekać. Ten przeciekał bardzo intensywnie, no ten po jakimś czasie, no to trudno mu tutaj coś zarzucić. Natomiast ten przeciekał dosyć szybko, byłem bardzo zaskoczony, ponieważ bidon marka tego bidonu jest bardzo znana, no i lubiana i ceniona. Tak, i tutaj też można sobie odczytać informację, że bidon został wyprodukowany w styczniu 2015 roku. Teoretycznie jest to kieliszek widelec, czyli z przeznaczeniem do zmywarek, ale chyba przestaję wierzyć temu bidonowi. No i model ostatni, Camelback Podium Big Chill, 750 ml, w trójkąciku mamy piąteczkę. No i wyprodukowany w styczniu 2015 roku, w związku z tym 2 lata przeleżał, zanim go kupiłem, czekał na mnie. No i autorski, oryginalny system Camelbacka, ustnik, który ma 2 tryby. W tym momencie jest on zamknięty, jak przekręcimy jest otwarty. I żeby było śmieszniej, w obu tych trybach bidon nie przecieka. Jest to bardzo wysokiej jakości rozwiązanie. I nawet jeżeli zostawimy ten ustnik w trybie otwartym, to w momencie, kiedy jest zawieszony w rowerze, nic nie przecieka. Tutaj jest bardzo dobry plastik, który no, otwiera się dopiero w momencie, kiedy albo zasysamy, albo naciśniemy. Tak jak było teraz słychać, powietrze wyleciało, ale jak delikatnie naciskam, zobaczcie, nie słychać absolutnie nic. Dopiero jak nacisnę mocniej, to słychać, że coś z tego bidonu wychodzi. Próbowałem w ten sposób robić, nic nie przecieka. Dopiero jak nacisnę, to coś tam leci. No oczywiście przy trybie zamkniętym absolutnie nie ma siły, żeby cokolwiek wyciekało. No pozostaje tutaj jeszcze kwestia tego, czy to będzie idealnie stosowany plastik po to, żeby nic nie przeciekało. No i zapomniałem Wam powiedzieć o cenie, tak? Tutaj było za darmo, tutaj też było za darmo, a normalnie kosztuje 10 franków. Tutaj 9 euro, ale jest 250 ml mniejszy. 9 euro, czyli to z grubsza cena jest podobna. No i tutaj widzieliście na cenie, ile tam było? Kilkanaście, prawie 20 franków.
związku z tym no jest to plus minus 2 razy drożej. No jest to jeden z najdroższych bidonów dostępnych na rynku, no ale tutaj jeszcze jest dodatkowo ta warstwa izolacyjna, która zwiększa wartość, użyteczność tego bidonu. Gdybym miał wybrać, no właśnie, no przecież zrobiłem zakup. Po co wziąłem tego Camelbacka? Słyszałem, że jest to bardzo dobre rozwiązanie, więc postanowiłem przetestować. Absolutnie fantastyczne rozwiązanie z tym ustnikiem. Zostawiam cały czas w trybie otwartym i nie muszę się już bawić w otwieranie tego ustnika zębami, czy się uda, czy się nie uda, tylko po prostu używam od razu i działa. Oczywiście ten bidon jest najdroższy, w związku z tym no, zdaję sobie sprawę, że nie każdy może sobie pozwolić na to rozwiązanie. I jeżeli ktoś jeździ tak naprawdę niewiele, to podstawowe darmowe rozwiązanie, tylko to oczywiście nie jest produkt dostępny na rynku, będzie spełniać swoje zadanie. Oczywiście jeżeli przymkniemy oko na to, że od czasu do czasu może coś tam cieknąć. Gdybym nie mógł kupić tego Camelbacka i musiał się zdecydować na kolejny bidon, wybrałbym znowu ten bidon. Dlaczego? Dlatego, że przez 2 lata naprawdę nie mogłem się do niego przyczepić. Przyzwyczaiłem się do otwierania bidona zębami. No ale chciałem spróbować czegoś nowego, może czegoś bardziej użytecznego. No i wybór padł na Camelbacka. Z tego bidonu na pewno bym zrezygnował. I raz, że przeciekał, w związku z tym no, pierwsze wrażenie zostało bardzo słabe. No i ta 7 tutaj w trójkącie budzi u mnie bardzo duże zastrzeżenia. Co jest najważniejsze w bidonie? Bezpieczny materiał, z którego został zrobiony, pojemność, przejrzystość, bo czasem fajnie sobie zobaczyć, ile nam tego płynu zostało bez zaglądania albo ważenia w ręku. Wygląd, tak, to jest bardzo ważne, stylowa i te sprawy, wiecie o co chodzi. No i cena. Tak, dużo osób będzie się kierowało ceną, mając ograniczony budżet. No i dlatego rynek oferuje bardzo duże możliwości, tak. No oczywiście cena niesie ze sobą jakość. Fantastyczne rozwiązanie, bardzo dobry plastik, izolacja, duża pojemność. No i pewność tego, że ten bidon raczej nie będzie przeciekał. No ale będziemy testować, może się okazać, że już za parę miesięcy zmienię zdanie i będziemy musieli wrócić do tematu. I to by było na tyle. Jeżeli macie jakieś pytania, zostawcie pod spodem komentarz, będziemy w kontakcie. Jeżeli podobał Wam się ten film, zostawcie kciuka w górę i zasubskrybujcie kanał. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć! Mały bonus na koniec. Opaska, która była dodawana do bidonów Powerade'a, ale o niej zapomniałem. Opaska spersonalizowana, w związku z tym zamówiłem sobie taką Jarpen. No i hasło, które trzeba było wybrać. Możesz więcej niż myślisz, tak? Brakuje tutaj jeszcze z boku i ty możesz wsiąść do tego Ferrari. Albo jeśli bardzo chcesz, możesz zrobić wszystko. Oczywiście z jednej strony może to wyglądać na bardzo głupie, ale szczerze mówiąc przywiązałem się do tej opaski. No i zawsze jest ona na moim głównym bidonie, w związku z tym od dzisiaj będzie ona na moim bidonie Camelbacka. I to tyle na dzisiaj, cześć.